Cześć, tu Jakub Grydziej, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dzisiaj zabiorę was na dosyć trudną i wymagającą 21-kilometrową trasę w góry wałbrzyskie do masywu Chełmca i masywu Trójgarbu. Zaczniemy przygodę w dolinie rzeki Lesk na stacji Boguszów-Gorce Zachód. Najpierw wejdziemy na Boreczną i Mniszka, a stamtąd pójdziemy na Chełmiec, a następnie przez Wyżynę Jabłowską na szczyt Trójgarbu. Zielonym, a potem czarnym i niebieskim szlakiem zejdziemy do Witkowa Śląskiego. Startuję o 6 nad ranem na dworcu Wrocław Główny w pociągu kolei dolnośląskich. Wyjeżdżamy z Wrocławia jadąc linią 274 przez Świebodzice i Wałbrzych. Za dworcem PKP Wałbrzych Centrum wschodzi słońce i pojawiają nam się góry wałbrzyskie z charakterystyczną górą Chełmiec, celem pośrednim naszej dzisiejszej trasy. A po drugiej stronie wagonu widać góry czarne z kozłami, Borową, Wołowcami. Po godzinie i 40 minutach wysiadam na stacji Boguszów-Gorce Zachód. Temperatura w górach w drugiej połowie października już znacznie się obniżyła. Rano jest zdecydowanie zimno, występują przymrozki. Mamy początek złotej polskiej jesieni, którą dzisiaj na wideo będę wam pokazywał bardzo często. Przechodzimy przez tunel wiadukt, wchodzimy do Boguszowa-Gorce, mijamy stadion 25-lecia i ruszamy niebieskim szlakiem długodystansowym E3 na szczyt Borecznej. Po drodze zauważycie trójkolorowe oznaczenie szlaku. Jest to jubileuszowy szlak gminy Boguszów-Gorce na 50-lecie połączenia Kuźnic Świdnickich, Boguszowa i Gorców w jedną jednostkę administracyjną. Podejście na Boreczną jest strome, ale do przetrwania i nie tak straszne jak mówią niektórzy youtuberzy. Spodziewałem się czegoś znacznie gorszego, ale jest naprawdę miło i przyjemnie na tym podejściu. I już po chwili pojawiają nam się pierwsze niewielkie panoramy w kierunku południowym w przecinkach leśnych. Pogoda dzisiaj zapowiada się niesamowicie. Polecam wam w kalendarzu planowanie różnych rzeczy na weekendy. Gdy pada, zabieracie rodzinę, idziecie do restauracji, do kina, teatru, muzeum, a jak jest pogoda, to jedziecie w góry zwiedzać zamki, pałace i wchodzić na szczyty. Geologicznie na Mniszku i Borecznej u podstawy mamy zlepieńce karbońskie. Natomiast wyżej pojawiają się foliowane, kwaśne, wylewne riodacyty. Trzon góry stanowią wulkaniczne jasne skały z widoczną pasmowością. Mamy tu dawne miejsca po wydobyciu riodacytów do celów budowlanych. Jeśli chodzi o roślinność i zbiorowiska leśne, występują tu typowe sudeckie lasy, które podlegały w przeszłości znacznej wycince. Obecnie składają się z mieszanci pionierskich brzóz, klonu zwyczajnego, klonu jawora, miejscami wiązu górskiego i nasadzeń świerka na cele gospodarcze. W niektórych oddziałach leśnych pojawiają się buki i modrzewie, a rzadziej również czereśnia ptasia. Jeśli chodzi o roślinność podszytu, w drugiej połowie października na całej naszej dzisiejszej trasie z gatunków zobaczycie tutaj naręcznicę samczą, dziewannę drobnokwiatową, naparstnicę purpurową, starzec jajowaty, gatunki turzyc, jeżynę, szczawik zajęczy, głuk dwuszyjkowy, bluszczyk kurdybanek, wrotycz pospolity, gatunki muchów, podbiał pospolity, poziewnik szorstki, borówkę czarną, jastrzębce. Zanim wejdziecie na Boreczną, jeżeli odejdziecie od niebieskiego szlaku podążając za symbolem niebieskiego trójkąta, drogą leśną dotrzecie do punktu widokowego. Rozciąga się stąd panorama w kierunku Kotliny Kuźnickiej i Gór Kamiennych. Zobaczycie szczyty z Suchą, Wysoką, pasmo Dzikowca. Widać Dzikowiec z nową wieżą widokową. Dalej szczyty obok Sokołowska, Włostową, Kostrzynę i Bukowiec na bliższym planie. A na wschodzie widać Klin, Turzynę, Rogowiec i Jeleniec za drzewem. Zwróćcie uwagę na świerkową korę, która czasem leży na glebie. Z takich fragmentów można zbudować prowizoryczny filtr do wody. Wystarczy nasypać na przemian piasku i gaszonego węgla z ogniska i możecie filtrować wodę. W przeszłości żeglarze i piraci wykorzystywali węgiel do uzdatniania wody. Szczyt Borecznej nie jest mocno zalesiony. Szlak prowadzi tędy przez wysokie trawy. Pamiętajcie, by sprawdzać, czy po przejściu przez zarośle nie macie kleszczy. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że nieprawdziwym jest stwierdzenie, że kleszcze spadają z drzew. Zazwyczaj znajdują się przy ścieżkach dla zwierząt i zaczepiają się o wasze nogawki i plecak. Tak więc tak długo jak idziecie przez las i niczego nie dotykacie, powinniście być bezpieczni. W zacienionych miejscach o poranku są już widoczne lodowe kryształki szronu na liściach jeżyny i traw.
Szlak niebieski jest oczywiście długodystansowym szlakiem Pasterka Szklarska Poręba o długości 398 km. Jednocześnie jest to fragment międzynarodowego szlaku E3, a dawniej międzynarodowego górskiego szlaku przyjaźni Eisenach-Budapeszt. Docieramy do szczytu Borecznej o wysokości 710 metrów nad poziomem morza i jak już tu jestem, to pójdę również na Mniszka. Przechodzimy przez niewielką przełączkę między dwoma szczytami i docieramy na szczyt nieco niższego od Borecznej Mniszka. Znajduje się tu wiata turystyczna i legalne miejsce do rozpalania ogniska. Z Mniszka kontynuujemy nasze przejście niebieskim szlakiem. Na dół prowadzi na krótkim fragmencie dosyć strome zejście, na którym łatwo o upadek. Pamiętajcie, żeby nigdy na zejściach się nie rozpędzać. Po zejściu docieramy do rozległej górskiej łąki pastwiska rozdzielającej Mniszek i Boreczną od głównego masywu Chełmca. Docieramy do drogi lokalnej i kilku zabudowań, skąd odbijemy szlakiem w kierunku lasu. Idąc pod stopami zmienia nam się dostrzegalna okiem geologia. Zobaczymy tutaj już kwaśny riodacyt, skałę bez widocznych porfirów. A obok występują również tufy riodacytowe i nieliczne fragmenty pumeksu. Pumeks to skała magmowa wylewna, gdzie narastały pęcherzyki gazu, gdy ta stygła i malało ciśnienie. Riodacyty mają taki sam skład chemiczny jak granodioryt. Są to skały magmowe wylewne i nie miały czasu na wykształcenie dużych kryształów. Wykształcenie widocznej struktury krystalicznej w takiej magmie zajmuje dziesiątki milionów lat. Cały masyw Chełmca ma pochodzenie wulkaniczne i utworzył się wzdłuż uskoków z serii pęknięć w skorupie ziemskiej idących w podobnych kierunkach. Dlatego Chełmiec, Trójgarb i Krąglak leżą w jednej linii. Podczas orogenezy warstyjskiej obszar dzisiejszego Chełmca, Mniszka i Borecznej stanowił system komór magmowych, w których gromadziła się gojąca magma. Była to rozległa komora magmowa przypominająca lakkolity położona głęboko pod powierzchnią pod dawnymi skałami osadowymi. Z czasem magma zastygła pod ziemią, tworząc twarde skały wulkaniczne, głównie riodacyty i porfir riolitowy. Dziś to te skały tworzą kulminację masywu Chełmca i Trójgarbu. Riolity i riodacyty są znacznie bardziej odporne na wietrzenie i erozję niż otaczające je skały osadowe. Dlatego w wyniku milionów lat procesów denuacyjnych i erozyjnych skały osadowe zostały zniszczone i spłynęły w doliny, pozostawiając wypiętrzone wzniesienia Chełmca, Mniszka i Borecznej. A jeśli chodzi o ochronę przyrody, Chełmiec i Trójgarb jest objęty ochroną przyrody w formie obszaru chronionego krajobrazu Kopuła Chełmca i masyw Trójgarbu. Jednocześnie Chełmiec objęty jest dyrektywą Natura 2000 siedliskową i ptasią. W internecie z łatwością znajdziecie informacje dotyczące obszarów z wymienionymi interesującymi danymi dotyczącymi gatunków roślin i zwierząt. I cyk, kolejna do kolekcji. Przyda się jako czapka awaryjna zapasowa dla moich grup na wycieczkach, gdyby ktoś zgubił. Wspinając się na Chełmiec o tej porze roku między 15 a 22 października zobaczycie przepiękne kolory jesieni i opadające liście. Warto zapisać datę w kalendarzu i pamiętać, by na górską jesienną trasę wybrać się właśnie w te dni. Jeżeli przyjdziecie za wcześnie lub za późno, nie traficie w ten magiczny czas. Idąc szlakiem czarnym na szczyt Chełmca zauważycie po drodze stację Drogi Krzyżowej. Są to stacje Drogi Krzyżowej trudu górniczego ustawione na pamięć mieszkańców, którzy zmagali się z ciężarem codziennej górniczej pracy, ale również z biedą i bezrobociem w czasach, gdy kopalnie w okolicach Wałbrzycha zaczęto zamykać. Tuż przed szczytem zobaczycie również wycinkę, z której rozciągają się widoki panorama w kierunku Kotliny Wałbrzyskiej i miasta Wałbrzych. Widać stąd dobrze góry kamienne, góry czarne z Borową, zobaczycie też między drzewami góry Sowie, Pogórze Wałbrzyskie i masyw Ślęży. Na szczycie Chełmca, wchodzącego w skład Korony Gór Polski, melduje się sam o godzinie 10:40. Nie ma tu nikogo poza mną, mimo ładnej pogody, co jest dosyć zaskakujące. Znajduje się tutaj ogromna konstrukcja krzyża ustawionego w roku 2000 na pamiątkę wielkiego jubileuszu odkupienia ludzkich grzechów przez Jezusa Chrystusa. Szczyt latem jest bardzo popularny. Znajdują się tu ławki, wiata, miejsce, gdzie fajnie możecie spędzić wolny czas. Znajdują się tu również sztuczne ruiny, wieża widokowa, na którą możecie się dostać w weekendy.
Za wieżą znajduje się radiowo-telewizyjna stacja nadawcza. W czasach socjalizmu były tu nadajniki do zagłuszania sygnałów radiowych z zagranicy. Chodziło o uniemożliwianie ludziom odbioru zagranicznych stacji radiowych. W okolicach szczytu wciąż widać relikty dawnych ogrodzeń i zasieków. Miejsce to było silnie strzeżone przez służby i wojsko. Wchodzimy po schodkach i przybijamy w książeczce pieczątkę. Chełmiec wchodzi w skład Korony Gór Polski, mimo że to Borowa jest najwyższym szczytem gór wałbrzyskich. Wynika to z błędu, który polegał na pomiarze wysokości na szczycie wieży widokowej na Chełmcu. Następnie zaczynam schodzenie ze szczytu zielonym szlakiem w kierunku Lubomina. I jest to jedno z trudniejszych, stromych zejść w całym masywie. Zejście zarówno szlakiem zielonym, jak i niebieskim jest bardzo strome i niebezpieczne. Odbije się na kondycji waszych stawów i kolan, jeżeli będziecie schodzić za szybko. Nie polecałbym wam schodzenie tędy, gdy pada deszcz lub jest silne oblodzenie. Z łatwością można tutaj ulec wypadkowi i się przewrócić. Należy schodzić bardzo powoli i uważać na każdy krok. Po kilkuset metrach takiej stromizny droga się wypłaszcza i opuszczamy masyw Chełmca, idąc wzdłuż linii lasu. Pod stopami zauważycie zmianę geologiczną. Widoczne są otoczaci, które pochodzą ze zlepieńców powstałych z dawnych osadów rzecznych. Otoczaci te zbudowane są ze skał, które niegdyś tworzyły fragmenty paleozoicznych gór, tzw. gór kaledońskich, istniejących na terenie dzisiejszych Sudetów około 490 do 420 milionów lat temu. Kiedy góry kaledońskie prasudety uległy erozji, ich okruchy trafiły do dawnych rzek i potoków, tworząc zlepieńce w okresie karbonu. Z czasem te skały ulegały dalszemu wietrzeniu i rozpadły się, tworząc luźne otoczaci, które dziś można dostrzec na powierzchni. Z polany roztaczają się widoki na Mniszek i Boreczną, skąd przyszliśmy. A za nimi widać masyw Dzikowca i oczywiście górujący Chełmiec. Po kilku kilometrach docieramy do drogi wojewódzkiej 376. Po chwili jesteśmy we wsi Jabłów, od której nazwę nosi cały mikroregion Wyżyna Jabłowska. Wzmianka o wsi Jabłów Gablau pojawia się już w roku 1305 jako część dziesięciny biskupiej. Wieś została zniszczona w czasie wojen husyckich. Od XVI do XIX wieku działało tu rudnictwo żelaza i wydobycie węgla kamiennego. A w latach 1813-1815 stacjonowały tu oddziały rosyjskie podczas kampanii napoleońskich. Odbijamy na szlak czarny, którym dotrzemy na szczyt Trójgarbu. Podchodząc na szczyt otwiera nam się kolejna rozległa panorama ukazująca masyw Ślęży, Pogórze Wałbrzyskie, Chełmiec, ale również góry kamienne z Bukowcem, z Stożkiem Wielkim i Dzikowcem Wielkim. Masyw Trójgarbu wita nas świerkową monokulturą. Cała dzisiejsza trasa poza niewielkimi fragmentami prowadzi drogami, które nie są zabłocone. Pod stopami zauważycie kolejną zmianę geologiczną. Znajdują się tutaj nietypowe permskie riolity z Trójgarbu. Są to bardzo charakterystyczne skały magmowe wylewne o interesujących przebarwieniach. Gdzieniegdzie na glebie zobaczycie również krzemionkowy pseudojaspis, o którym opowiem wam pod koniec wideo. Po krótkim spacerze i niewielkich podejściach dotrzemy do miejsca, gdzie łączą nam się kolory wszystkich szlaków. Jest to jedno z nielicznych miejsc w polskich Sudetach, gdzie zobaczycie jednocześnie kolory wszystkich 5 szlaków. Takie wielokolorowe węzły szlaków występują jeszcze w Kudowie-Zdrój, w Karpaczu i na stacji Wałbrzych Główny. Po kilkuset metrach docieramy na szczyt Trójgarbu, gdzie znajduje się nowoczesna wieża widokowa. Na szczycie niegdyś znajdowała się wieża triangulacyjna i małe schronisko. A teraz znajduje się tu 27,5-metrowa wieża widokowa wzniesiona w 2018 roku i wiata turystyczna z ławkami. Trójkątny kształt wieży jest symbolicznym nawiązaniem do połączenia w jedną jednostkę gmin Boguszów, Gorce i Kuźnic-Świdnickich. Z wieży rozciągają się przepiękne widoki na dużą część Sudetów środkowych, Przedgórze Sudeckie, ale również zobaczycie stąd Sudety zachodnie z Karkonoszami. Widać stąd góry Sowie, góry Czarne, góry Kamienne, masyw Chełmca z Mniszkiem i Boreczną. Zobaczycie stąd góry Stołowe i Zawory. Widać doskonale góry Krucze, choć pod nietypowym kątem. Zobaczycie stąd oczywiście Kutną Chorę, Czarną Górę, Grzbiet Lasocki, Grzbiet Czarny ze Śnieżką. A dalej na zachód Wielki Szyszak i Szrenice. Widać dobrze góry Kaczawskie, Grzbiet Wschodni
okolice góry Połom z jasnym kamieniołomem i spiczastą ostrzycą proboszczowicką, a na przedgórzu sudeckim widać oczywiście charakterystyczny masyw Ślęży ze Ślężą, Radunią i wzgórzami kiełczyńskimi w okolicach Świdnicy. Za masywem Ślęży przy bardzo dobrej pogodzie zobaczycie Sky Tower we Wrocławiu. Po nacieszeniu się panoramą schodzimy z wieży i udajemy się w ostatni etap powrotny naszej trasy. Żegnamy się ze szczytem Trójgarbu i idziemy w stronę rozdroża pod Czereśnią. Żeby tam dotrzeć, należy odbić na zielony, żółty, czarny szlak. Schodzi się najpierw wąską leśną ścieżką, po której lubią jeździć rowery 40 na godzinę, więc uważajcie, a następnie idzie się kamienistą riolitową drogą, z której jeszcze widać ostatki panoram. Na rozdrożu oryginalna czereśnia z drugiej połowy XIX wieku uschła tutaj w 2007 roku. Kolejną nasadzoną następczynię zniszczył sprzęt leśny. Obecnie rośnie tutaj trzecia czereśnia. A stąd już tylko kawałek drogi zielonym szlakiem do skrzyżowania 7 dróg, gdzie na rozejściu znajduje się łowiecki pomnik świętego Huberta z bardzo bogatym rzeźbionym detalem w piaskowcu. Gdy spojrzycie na mapę, zobaczycie, że idę naokoło, wydłużając specjalnie drogę do Witkowa. Wynika to z faktu, że chcę Wam pokazać ostatnią ciekawostkę masywu Trójgarbu. Podążając szlakiem zielonym na zachód, w końcu dotrzecie do dawnego wyrobiska pseudojaspisu. Znajduje się tutaj wiata oraz tablica informacyjna na temat tego geologicznego fenomenu. Za domkiem zobaczycie porozrzucane fragmenty pasiastych, wzorzystych skał, które nie występują poza Trójgarbem. Są to kwaśne skały wylewne, riolity z domieszkami. Pasiaste wzory i fraktalne rozgałęzienia wynikają z obecności wodorotlenków żelaza. A gdy już napatrzycie się na pseudojaspis, nie pozostaje nam nic innego niż dotarcie do skrzyżowania ze Szlakiem Czarnym i odbicie na południe w stronę Witkowskiego Rozdroża i Witkowa Śląskiego. Po drodze zobaczymy jeszcze mały zbiornik retencyjny na niewielkim potoku, gdzie do brzegu prowadzi niewielka drewniana kładka. Potem jeszcze chwilę kontynuujemy nasze przejście na południe do skraju lasu, gdzie przy Witkowskim Rozdrożu kończy się krótki dojściowy Szlak Czarny. Dalszą drogę przez kilkaset metrów kontynuujemy idąc szlakiem niebieskim. Przy wejściu na pola rezygnujemy ze spaceru asfaltową drogą, żeby móc jeszcze zobaczyć panoramy. Wchodzimy na szutrową, alternatywną, znacznie krótszą ścieżkę i idziemy w kierunku południowym, wspinając się na niewielki, bezimienny grzbiet. Znajduje się tu mała drewniana ławka z widokiem na Rudawy Janowickie, Góry Lisie i Krąglak. W glebie zobaczymy kamienie polne i resztki dawnych zlepieńców. Można znaleźć tutaj kwarce mleczne, dolomity, kwarc różowy, gnejsy i wiele innych rodzajów skał. Wszystko to pozostałości dawnych gór, które już nie istnieją. Ostatni raz dzisiaj rozglądamy się na całą okolicę, by spojrzeć na przepiękne górskie panoramy. Żegnamy się z masywem Trójgarbu, który wznosi się za nami. Przechodzimy przez niewielki Witków, mostem przekraczając rzekę Lesk, prawobrzeżny dopływ Bobru i docieramy na stację kolejową Witków Śląski, kończąc nasze dzisiejsze przejście. Drodzy Państwo, dziękuję za uwagę, obejrzenie odcinka. Zostawcie łapkę, kliknijcie subskrypcję. Zapraszam również na moją stronę przewodnicką, link znajduje się w opisie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!